To jeden z pierwszych, o ile w ogóle nie pierwszy tak siarczysty materiał zarejestrowany za żelazną kurtyną. Najpierw został nagrany w wersji angielskiej, a potem polskiej, którą ja osobiście wolę słuchać. To również jeden z moich ulubionych albumów metalowych w ogóle. Proszę Państwa, dzisiejszym dziełem jest Cat 666. Album 666 został nagrany w 1985 roku w krakowskim studiu Teatru Stu, ale wydany w 1986 przez klub płytowy Razem. Co ciekawe, początkowo album miał się zwać 666, czyli Metal i Piekło. Skład nagrywający to Roman Kostrzewski główny wokal, Piotr Luczyk i Wojciech Morawiec gitary, Tomasz Jaguś bas oraz Ireneusz Lot perkusja. Ten album stworzył podwaliny sceny ciężkich brzmień na naszej ziemi, która obecnie jest jedną z najmocniejszych na całym świecie. Choć w połowie lat 80. sztuka Kata nie była już szczytem światowej ekstremy, to jednak na naszym rynku nie miała konkurencji. To bardzo energetyczna muza spod znaku speed thrash metalu, inspirowana takimi kapelami jak Accept. Heavy metalowo brzmią gitary pełne melodyjnych i ostrych riffów oraz solówek, gdzie kakofonię Slayera wymieszano z chwytliwością Iron Maiden. Frazy mają głównie thrashową motorykę i ciężar, a całość tchnie grobową atmosferą w stylu ojców black metalu, czyli Venom. Oczywiście sporo kontrowersji w tamtym czasie wywoływały teksty Romana, nadające muzyce czarciego mroku. Sporo w nich odniesień do śmierci, kozłów, wiedźm oraz satanizmu laweliańskiego. Poza tym interpretacje wokalne na tej płycie są niepowtarzalne. Te zachrypłe, skrzeczące zaśpiewy powodują, że mamy do czynienia z jedynymi w swoim rodzaju wokalami, których nie doświadczymy na innych albumach. Wydaje mi się, że najciekawsze w tamtym okresie liryki zostały napisane do wyroczni i czasu zemsty, choć zdarzają się młodzieńcze, naiwne w stylu I love you Satan. Na pewno szczególnym wyróżnikiem na płycie jest brzmienie. Jest ono surowe, piwniczno-garażowe, rezonujące, wczesno-blackowe, z dużą ilością echa. Jednak ono tworzy atmosferę tego albumu i nawet dzisiaj brzmi ono inaczej niż reszta innych płyt. Dlatego również ze względu na nie kocham słuchać tej płyty. Pamiętajmy również, że szatańska muzyka powinna być właśnie surowa i nieokiełznana. Mamy tutaj całą masę zapadających w pamięć riffów i interakcji między muzykami, które łamią nam karki swoją agresją i obłąkaniem. A co najważniejsze, na albumie jest wszystko, czego potrzebuje fan metalu. Tu, gdzie ma być szybko, jest ostro, tu, gdzie balladowo-melodyjnie, tu, gdzie blackowo, jest siarczyście. Płyta aż kipi od pomysłów. Mimo prostoty ten krążek jest bardzo przystępny i drzemie w nim młodzieńcza energia i bunt wobec zasad rządzących światem. Zaangażowanie i ambicje muzycy rozwinęli na kolejnych krążkach, jednak to jedynka pozostanie tym albumem, który rozpoczął prawdziwy metal w tym kraju. Więc jak przystało na muzykę kojarzącą się z tablicami rejestracyjnymi Katowic, wożę ten krążek w samochodzie, bo tam brzmi diabelsko dobrze. Nadszedł czas, by posłuchać fragmentów tego pierwszego polskiego, prawdziwie metalowego, mrocznego klasyka. Album rozpoczyna się feedbackiem gitarowym i prawdziwą thrashową jazdą kawałka Metal i Piekło. Następnie wchodzi złowieszczy wokal Romana, jakby nie z tego świata, wraz z świdrującą każdą naszą komórkę solówką. Na koniec motoryczne riffy zmuszają do headbangingu. I pamiętaj, prawda to metal i piekło. Świetny numer na rozpoczęcie tego wiekopomnego dzieła. Czas zemsty to taka quasi-ballada, którą zna chyba każdy metalowiec w Polsce. Mroczny klimat i wszechogarniająca ciemność. Krzyki Romana, miarowy rytm oraz klasyczne solo sprawiają, że ciarki idą po plecach. I któż z nas przynajmniej raz do tarczy księżyca nie był? Czarna postać rozdaje śmierć! I tak dochodzimy do wyroczni, jednego z najczęściej coverowanych utworów Kata, również przez Wejdera, z riffami łamiącymi kości oraz nawiedzonym wokalem Romana. Refren kojarzy się z muzyką Mercyful Fate. To złowrogi, majestatyczny utwór. Pij za wiedźmy pijące krew, za czarci dzwon, złowrogi kult, za heavy metal.
koniec proponuję Czarne Zastępy, kawałek, który rozpoczyna się speedthrashowym, melodyjnym riffem. Refren zaś będziesz pamiętał do ostatnich swoich dni, bo to niewątpliwie hicior Kata. Utwór przepełniony black metalową, zawiesistą atmosferą, z bałaganiarską, fajną slayerową solówką. I pamiętaj, czarne zastępy dusz kpią z marności ciał. Czas zobaczyć okładkę i wkładkę. Cover jest prosty, ale treściwy. Na granatowym marmurkowym tle umieszczono czaszkę bez zęba, a na niej czarne 3 szóstki. Czerep oświetla spotowy promień, na którym widnieje logotyp Kata. To zdecydowanie jedna z bardziej znanych okładek na naszym rynku metalowym. Moje wydanie jest wersją Digipack z 2004 roku z Mystika. Po rozłożeniu 3-panelowej opakowki po jednej stronie widzimy foto zespołu w tonacji granatowej, a na tyle tytuł albumu wraz z tytułami utworów, po prawej czerwona szarfa z lakiem z logiem Kata. Dalej okładka. Po stronie wewnętrznej jest miejsce na wkładkę, dalej płyta CD z logiem Kata, tytułami utworów oraz czaszką z 3 szóstkami z okładki. Na kolejnym panelu widnieje foto z koncertu Metalmania 1986. We wkładce na kilku stronach umieszczono teksty do utworów, na kolejnych stronach widnieje krótka historia powstania albumu, poprzeplatana fotami z zespołu, a na końcu podano wypowiedź Piotra Ludczyka, jak ocenia album z perspektywy lat. Na stronie zamykającej okładkę podano skład nagrywający, twórców muzyki i tekstów, realizatorów i tym podobne. Na dole logotypy firm współpracujących z zespołem. 3 szóstki to czyste mistrzostwo świata w speedthrashowym wydaniu. Niesamowite brzmienie, ciężar oraz chwytliwość porwą cię swoim obłędem. To niezaprzeczalny klasyk światowego metalu i kropka. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!